Otwarcie 15. sesji Rady Gminy Rozdraża. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy otwieram 15. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rozdrażew zwołaną na wniosek wójta gminy Rozdraża. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, a zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów radnych, Pana wójta, Panią sekretarz oraz Panią skarbnik. Przypominam Państwu, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Zapoznam z wnioskiem wójta gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym proszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rozdrażew w terminie do 24 lipca 2025 roku w związku z potrzebą przyjęcia uchwały zawartych w proponowanym porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmian budżetu gminy na 2025 rok. Podpunkt drugi. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2025-2032. Punkt trzeci. Wolne głosy, pytania, informacje rady. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Czy Państwo mają propozycje zmian do przesłanego porządku obrad? Nie widzę. Z uwagi na załączone Państwu materiały, czy Panie i Panowie radni wyrażają zgodę na głosowanie uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy. Kto z Państwa za powyższym wnioskiem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. A zatem przystępujemy do porządku obrad. Punkt drugi, podpunkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Proszę Pana Wójta o przedstawienie tematu. Tak jak Pan Przewodniczący zaznaczył, potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej oraz konieczności zmian w naszych planach finansowych, zarówno tym tegorocznym, jak i wieloletnim. Jeśli idzie o zmianę tegorocznego
3 lata, a jesteśmy zobligowani ustawą do aktualizacji tego planu w 3-letnim okresie. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt drugi, podpunkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2025-2032. Proszę pana wójta o przedstawienie tematu. Proszę Państwa, tradycyjnie już nowelizacja wieloletniej prognozy finansowej dotyczy obu załączników i tak w załączniku numer 1 wprowadzane są aktualne wielkości wynikające ze zmian tegorocznego budżetu w oparciu o podjętą przed chwilą przez Was uchwałę, ale także o zarządzenie, które wydałem w okresie od poprzedniej sesji. Ponadto w 2026 roku ujmuje się zwiększenie wartości dochodów majątkowych o kwotę 299 930 zł i 28 groszy, co stanowi dotację przyznaną do środków unijnych na realizację projektu rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czeraśnie, utworzenie Miejskiego Centrum Dziedzictwa Kulturalnego. W załączniku numer 2 natomiast dokonuje się zmiany limitów dwóch przedsięwzięć, które zostały przedstawione przy okazji zmian w budżecie, budowy remizy OSP Rozdrażew i modernizacji drogi w Wykach, a także w przypadku rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czeresznie zwiększa się limit środków do kwoty 735 000 zł, przy czym wspomniane już 299 930 zł stanowi dotację unijną, natomiast pozostałe środki stanowić będą środki własne, z tym, proszę Państwa, zastrzeżeniem, że to zadanie dotyczy roku 2026, a dwa wcześniejsze roku 2025. Proponuję również dodanie przedsięwzięcia budowa podziemnych systemów magazynowania wody odpadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi ich zagospodarowanie na obiektach komunalnych okresem realizacji 2026
publicznych, to oni podjadą zlikwidować, a na prywatnej posesji to jedynie chcę jakąś prywatną firmę znaleźć, a po prostu, a wiem, że ten człowiek powiedział, że on jest uczulony, że jakby go jedna ta osa urządziła, to po prostu zaraz puchnie. Nie wiem, jak to faktycznie w naszej gminie jest tego. Za swego czasu za Zorzewka jeździli i usuwali, nie wiem, jak to faktycznie teraz się przepisy zmieniały. Proszę Państwa, że w naszej gminie, bo jest taka regulacja ogólna w Państwowej Straży Pożarnej, która w tej chwili mówi, że jeżdżą wyłącznie do obiektów użyteczności publicznej w przypadkach bezpośrednio zagrażających życiu, natomiast w pozostałych przypadkach rzeczywiście tam mieszkaniec powinien we własnym zakresie lub wynajmując firmę w tym się specjalizującą w to sobie usunąć. Przy czym zaznaczam, proszę mnie z tym nie wiążać, to jest po prostu dyspozycja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i oni po prostu w tej chwili po ukrywaniu takiego zgłoszenia nie dysponują jednostek. Tak to wygląda. Natomiast to spotkanie dzisiejsze chciałbym też wykorzystać do krótkiej informacji o obecnie realizowanych tematach. Jesteśmy po odbiorze drugiej części kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. To był łącznik pomiędzy przekopownią ścieków, tam zlokalizowano, a ulicą Kwiatową. Będziemy teraz występować o zgodę na użytkowanie tej instalacji. W trakcie już dość ładnie zaawansowane mamy prace związane z budową drogi w Nowej Wsi i mamy ogłoszony przetarg na budowę zbiornika na wody opadowe i rozprowadzenie tych wód opadowych po terenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Zaledwie w poniedziałek podpisywałem umowę, w oparciu o które dostaliśmy kwotę 104 000 złotych z haczykiem dofinansowania. Też zaraz ogłosiliśmy przetarg, chcielibyśmy to jak najszybciej zrealizować, ewentualnie w niewielkim zakresie wchodząc w miesiąc wrzesień, zdając sobie sprawę, że takie wykopy będą uciążliwe dla funkcjonowania szkoły podstawowej, ale przede wszystkim dla korzystania z boiska sportowego w tej placówce. Jest mi też niezmiernie miło poinformować, że od wojewody wielkopolskiej otrzymałem informację o zakwalifikowaniu naszej gminy do przydziału środków na usunięcie odpadów niebezpiecznych. To jest wniosek, który składaliśmy w styczniu tego roku. Jak Państwo pamiętacie, w tym pierwszym rozdaniu żadna z gmin wielkopolskich się nie zakwalifikowała, mimo tego, że 4 gminy wielkopolskie przeszły pozytywnie weryfikację wojewódzką. W tej chwili znaleźliśmy się w gronie 14 gmin w całej Polsce, które taką dotację mają otrzymać. 2 gminy Wielkopolski, nasza i gmina Chodów. Czekamy na informację, kiedy Urząd Wojewódzki będzie gotowy do podpisania umowy dofinansowania w tym zakresie. Ja mam jeszcze może do tego pytania, to znaczy się dostaniemy dofinansowania, gmina będzie musiała coś dołożyć też do... Tak, we wniosku zadeklarowaliśmy udział własny w wysokości 10%, bo udział własny był wymagany. Pozbędziemy się Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania w tym temacie? Czy... Nie widzę. To przejdziemy do punktu 4. Zamknięcie obrady 15. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dobiegły końca. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy.